Pytania typu prawda-fałsz są pytaniami prostymi do stworzenia, jednak warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy w ich przypadku. Pierwsza to to, że te pytania formułujemy nie jako pytania, tylko jako twierdzenia. Tak jak tutaj na przykładzie tego pytania numer 5, Dolina Kościeliska jest najdłuższą i największą doliną polskich Tatr i studenci mają wybrać albo prawda, albo fałsz. Więc nie zadajemy de facto pytania, tylko formułujemy twierdzenie, a studenci mają zdecydować, czy ono jest prawdziwe, czy fałszywe. Natomiast druga rzecz, która jest związana z tymi pytaniami, to jest ustawienie odpowiedniej informacji zwrotnej. Zobaczmy, w jaki sposób to pytanie jest konstruowane. Żeby stworzyć to pytanie, oczywiście podczas edycji testu klikamy dodaj nowe pytanie, wybieramy z puli typów pytań, które możemy dodać, wybieramy pytanie typu prawda-fałsz i klikamy dodaj. Wprowadzamy nazwę pytania i wprowadzamy treść pytania, przy czym tutaj, tak jak już wspomniałem, ta treść pytania nie powinna być sformułowana jako pytanie, tylko jako zdanie twierdzące. I następnie tak naprawdę definiujemy, czy poprawną odpowiedzią na to pytanie jest prawda czy fałsz. Czyli czy to twierdzenie jest prawdziwe, czy jest fałszywe. I teraz, jeśli poprawną odpowiedzią jest fałsz, czyli jeśli nasze twierdzenie jest fałszywe, tak jak właśnie w tym przypadku, Dolina Kościeliska jest najdłuższą i największą doliną polskich Tatr, jest twierdzeniem fałszywym, więc poprawna odpowiedź będzie fałsz. I teraz istotne jest, w jaki sposób dopiszemy informację zwrotną do tego pytania, oczywiście jeśli dodajemy do naszego testu informację zwrotną, jeśli ten test ma pełnić jakąś funkcję uczącą, ponieważ tutaj wpisujemy odpowiedź zwrotną do odpowiedzi prawda, a nie do odpowiedzi poprawnej. W naszym przypadku twierdzenie jest fałszywe, czyli odpowiedź zwrotna do odpowiedzi prawda będzie odpowiedzią zwrotną do odpowiedzi błędnej, czy informacją zwrotną do odpowiedzi błędnej, czyli jeśli student zaznaczy, że to twierdzenie jest prawdą, to wtedy powinniśmy mu napisać, że mylisz się, ponieważ największą i najdłuższą doliną polskich Tatr jest Dolina Chochołowska. A jeśli udzieli odpowiedzi fałsz, czyli będzie to odpowiedź poprawna, to wtedy możemy studentowi napisać informację zwrotną: masz rację, największą i najdłuższą doliną polskich Tatr nie jest Dolina Kościeliska, tylko Dolina Chochołowska. Więc to jest ta rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę podczas konstruowania pytania typu prawda-fałsz, że informacja zwrotna tutaj nie jest wpisywana do poprawnej i błędnej odpowiedzi, tylko do odpowiedzi prawda lub odpowiedzi fałsz. A czy te odpowiedzi są poprawne czy błędne, zależy od tego, czy nasze zdanie, czy nasze twierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe.